Ladies and gentlemen, we'll soon be landing in Abu Dhabi International Airport. Let us remind you that in case of an evacuation, you are required to leave all the cabin baggage on board. Thank you. Zaczynamy dzień w Abu Dhabi. Mamy wynajętą furkę. Tutaj wjeżdża shawarma arabska z fryteczkami i z czym? Z ogórkiem? Na śniadanie. 25 stopni i dzisiaj wybieramy się do Dubaju. Mamy 130 km. Furka kosztowała nas $50 za 2 dni z ubezpieczeniem, więc nie ma. 50 funtów chyba. Nissan, jaki to jest Nissan? Sunny. Nissan Sunny. Sedan. Pokażemy wam później z zewnątrz, jak wygląda. Habibi, come to Dubai. Znajdujemy się obecnie na stacji benzynowej. Jak widać, nie ma napisu cen. Tam się coś dzieje. Dość spora kolejka jest do tych dystrybutorów. Teraz zobaczymy. $145 dirham za 50 litrów. To jest około 2,9 zł za litr. Boże, jakie to wszystko jest wielkie. Bierzemy właśnie do Dubaju na raz, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pasów. Na 8-pasowej drodze w jedną stronę. A teraz historia Zjednoczonych Emiratów Arabskich w pigułce, która rozpoczyna się od rozległej pustyni zamieszkiwanej przez Beduinów, którzy zajmowali się poszukiwaniem pereł, połowem ryb, hodowlą daktyli i wielbłądów. W latach 50. i 60. ubiegłego wieku odkrycie ropy naftowej zmieniło oblicze kraju, czyniąc go jednym z najbogatszych i najszybciej rozwijających się państw na świecie. Świat poszedł do przodu, pojawiły się komputery, amfetamina, samoloty. Choć jest to wciąż znacząca gałąź gospodarki, to dochody z wydobycia zostały zainwestowane w rozwój handlu, szczególnie złotem i biżuterią, oraz finansów i turystyki. To ostatnie sprawiło, że aktualnie Dubaj stał się miejscem wielu rekordowych projektów budowlanych. Z kopułą taką. Burż? Burż jeszcze nie widać, ale mamy tutaj takie małe mieszkalne budynki. My zjeżdżamy na Jumeirah. Jedziemy zobaczyć Palmę i Dubai Marinę. Palm Jumeirah, co przede wszystkim czyta się Jamira, jest to jedyny spośród 3 w pełni zrealizowany projekt usypania sztucznych wysp w kształcie palmy daktylowej. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się to jedynie ekstrawaganckim pomysłem bogatego kraju, to w rzeczywistości stanowi część szerszej strategii rozwijania turystyki oraz powiększania linii brzegowej Dubaju. Projekt umożliwił stworzenie miejsca pod hotele oraz apartamenty zlokalizowane bezpośrednio przy brzegu. Palma składa się z trzonu i 16 liści, na które, ku naszemu wielkiemu niezadowoleniu, nie można wjechać samochodem, ponieważ każdy z nich jest ogrodzony bramą. Z tego względu polecamy przejażdżkę przez trzon wyspy kolejką monorail, usadzoną na wysokości 5 metrów, co choć trochę pozwala podejrzeć luksusowe życie mieszkańców. Tutaj mamy hotel, który przypomina żagiel. I zaraz udajemy się tam, gdzie już w tle majaczy nam, o tutaj gdzieś, nie wiem czy to widać, majaczy nam Burj Khalifa. A sam hotel w kształcie żagla to oczywiście Burj Al Arab, określany jako jedyny 7-gwiazdkowy hotel na świecie. Ogromne wrażenie na gościach hotelu wywiera akwarium z żywą rafą koralową, sięgające kilku pięter, a marmur używany we wnętrzach to ten sam materiał, którego używał sam Michał Anioł. Hotel niewątpliwie przystosowany jest do ugoszczenia nawet najbardziej wymagających gości. Każdemu przysługuje w nim osobisty lokaj oraz według uznania własny kucharz i ochroniarz.
Poziom obsługi dobrze obrazuje stosunek liczby pracowników do liczby gości, który w Burj Al Arab wynosi aż 6:1. Jednak luksus ma swoją cenę, a średni koszt jednego noclegu waha się od 10 do 60 tysięcy złotych. No ale czas już wracać na ziemię. A ta ulica? Zaczęłam mówić. Zaczęła mówić ta ulica? Ta ulica nazywa się Crescent Road, dlatego że idzie dookoła tej palmy. Jak Crescent. I nie jest połączona z dołem wyspy, więc jak się pojedzie na koniec, to trzeba zawrócić. Z powrotem wjechać na ląd. Ten hotel to chyba wizytówka Wysp Palmowych. Atlantis, reprezentujący połączenie baśniowej atmosfery i architektury arabskiej. Wśród niezliczonych atrakcji znajduje się imponujące akwarium, który jest domem dla tysięcy stworzeń morskich, w tym rekina wielorybiego, jeden z największych na świecie aquaparków oraz restauracje renomowanych szefów kuchni. Takie przyjemności Booking wycenia od $700 za noc. In 300 meters, keep right. Idziemy mi coś kupić do Diora. Maciek obiecał mi, że za przyjechanie tutaj mogę sobie wybrać, co chcę w sklepie. Tutaj jest na przykład lodowisko w centrum handlowym. Pięknie sobie jeżdżą. A my idziemy w poszukiwaniu Burj Khalify. Stanęliśmy na 8. piętrze na parkingu, bo dopiero tam znaleźliśmy miejsce. No, z parkingiem był mały problem. W ogóle przyjeżdżając z Londynu to chyba jednak niewiele widzieliśmy, nie? No nie. Witamy, udało nam się w końcu dotrzeć pod Burj Khalifę. Pięknie nam się tutaj prezentuje. Najwyższy budynek na świecie. No i zamierzamy podejść jak najbliżej się trafić, już jest tyle ludzi. Tego budynku nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Widoczne z 95 km inżynieryjne dzieło sztuki góruje nad dubajskim horyzontem. Burj Khalifa to nie tylko ikona architektoniczna, ale także symbol triumfu ludzkiej wyobraźni i oszałamiającego postępu technologicznego. Jeżeli planujecie odwiedzić Burj Khalifę, to mamy dla Was mały tip. Zamiast wizyty na tarasie widokowym, polecamy Wam zarezerwować śniadanie lub lunch w restauracji Atmosphere, znajdującej się na 122 piętrze, gdzie w podobnych pieniądzach i z tym samym widokiem można miło spędzić czas przy stole. Tutaj jest taki budynek, po drugiej stronie Burj. I tam na górze jest normalnie zjeżdżalnia szklana. Co chwilę sobie ludzie zjeżdżają. Możecie zobaczyć tutaj. Możecie zgadywać nazwę tej atrakcji i pewnie traficie za pierwszym razem. Jest to Glass Slide i jest częścią hotelu Address Skyview Hotel. Łączy 53 i 52 piętro budynku na wysokości prawie 220 metrów. Zjeżdżalnia jest w całości oszklona i oferuje panoramiczny widok na miasto. Bilet wstępu jest łączony z tarasem widokowym i kosztuje 90 dirhamów. Aktualny przelicznik na złotówki zobaczycie na dole. A przed Państwem jedyny w swoim rodzaju niezawodny Nissan Sunny. Samochód jest bardzo ekonomiczny, posiada automatyczną skrzynię biegów, a biały kolor zapobiega zbytniemu nagrzewaniu się wnętrza. A jak nasz pojazd prezentuje się na tle innych samochodów w Dubaju? Akurat ten samochód to dostaliśmy, nie wiecie o tym, od bezdomnego. Tak. 2 samochody dostaliśmy. Przyjechał bezdomny i dał nam 2 samochody. Pan Stanisław z Warszawy niestety zmarł. Tak. 2.
Chyba nikogo nie zaskoczę mówiąc, że jest to najwyższa tańcząca fontanna na świecie według visitdubai.com. Pokaz można oglądać codziennie od 6 wieczorem i odbywa się co 30 minut. Ciekawym miejscem do podziwiania tego widowiska jest Time Out Market, który posiada ogólnodostępny taras widokowy. Jest to popularny w ostatnich latach koncept food hallu, gdzie można wybierać jedzenie z kilkunastu stoisk różnorodnej kuchni. Aby zapewnić sobie miejsce siedzące, warto pojawić się wcześniej, jednak nie ma problemu z dostępnością miejsc stojących. Ciekawe co było, jakbym tam rękę podłożył. Ten strumień wody. Pewnie miał dziurę w ręce. Im teraz kurwa nie miał ręki. Właśnie zatankowaliśmy nasz bolid. Ogólnie cena jest 2,85 dirhama za litr. No to jest powiedzmy 2,85 zł za litr. W 2015 roku Zjednoczone Emiraty Arabskie jako pierwsze z bogatych naftowych krajów Zatoki Perskiej wycofały się z dopłat do cen paliwa, mając ku temu dwa powody. Poprawa stanu finansów publicznych oraz skłonienie kierowców do ograniczenia się w korzystaniu z najbardziej paliwożernych i zatruwających środowisko samochodów. Od tego czasu ceny paliw na stacjach ustalane są raz w miesiącu przez komitet składający się z przedstawicieli ministerstw energetyki i finansów oraz szefów państwowych firm naftowych, uzależniając ich poziom od aktualnych notowań ropy na giełdach. Oznacza to, że ceny paliw mogą się zmieniać w zależności od sytuacji na rynku światowym, a właściciele prywatnych stacji benzynowych nie mają pełnej swobody w ustalaniu własnych cen. A teraz chcę dostosować oczekiwania wszystkich w kontekście tego, co zobaczymy. Przywołajcie w swoich umysłach obrazy Malediwów, które znacie z filmów. Wyobraźcie sobie, jak samolot opada ku ziemi, a przez okno roztacza się spektakl natury. Błękitna laguna mieni się pod promieniami słońca, a białe plaże rysują kontury tego rajskiego krajobrazu. No ale niestety, nie tym razem i nie dla nas. Niestety pogoda jest trochę niezachęcająca. Leje. Malediwy witają nas taką pogodą. Co pani Izabela ma do powiedzenia w tym temacie? Zapomniałam wziąć kurtkę przeciwdeszczową z poprzedniego hotelu. Tak, zgubiliśmy kurtkę w jednym z hoteli. Zapomnieliśmy jej zabrać ze sobą. Mamy jedną kurtkę do podziału. Samolot praktycznie pusty. Tak lata Wizz Air z Abu Dhabi do Male. Sylwestra. My właśnie znajdujemy się kilka metrów przed wyjściem na halę lotniska, gdzie wiele osób wymienia pieniądze na pierwsze wydatki po niekorzystnym kursie. Z tyłu natomiast dostrzec można przedsiębiorczych panów, którzy prześlizgują się przez bramki i proponują rozmieniać pieniądze na lepszych warunkach. Wbrew pozorom nie jest to takie złe rozwiązanie, ale o tym w kolejnych odcinkach. Jak się wychodzi z lotniska, od razu można wsiąść do swoich łódek, które zawożą bezpośrednio do resortu. Się ogólnie tworzy kolejka ludzi i oni wszyscy czekają po prostu do jednego miejsca, na które podjeżdżają po kolei taksówki. Aż tam się gdzieś zaczyna. I zastoi tutaj. Ogólnie polecamy wszystkim, żeby sobie bukować jakiś transport ze swojego hotelu. To już koniec w tym odcinku, a przed nami malediwska przygoda, na którą już teraz gorąco Was zapraszamy. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, zostawcie suba, lajka, a także klikajcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić naszych produkcji. A na nas już czas. Siemano!